Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy robić sushi. Sushi, ale troszeczkę inne, nie takie jak standardowe, bo sushi będzie z kurczakiem. Będziemy robić z kurczakiem, z sałatką w środku. Ja jadłem to w jednej z restauracji sushi, no i było przepyszne. Dzisiaj zrobiłem prawie tak samo dobre. Także zapraszam do oglądania i polecam, żeby takie sushi sobie zrobić. Zaczynamy od ryżu. Ryż jest chyba najważniejszym elementem sushi. Należy go przemyć tak, żeby woda właśnie była taka. Ona nigdy nie będzie taka szklista, przeźroczysta, ale żeby była jak najbardziej przeźroczysta. Przemywamy go no tak z 8 razy co najmniej i później dajemy wodę tak na 40 minut, żeby ten ryż wchłonął część tej wody. O, zobaczcie, on właśnie wygląda tak. Ja już go odcedziłem teraz. Jaka ma być proporcja wody? Na 10% więcej niż ryżu. Czyli jeżeli tutaj miałem 500 gramów suchego ryżu, to wlewam dokładnie 550 gramów wody. I ryż wtedy ugotuje się idealnie. Jak gotujemy ryż? Ryż gotujemy tak. Zamykamy, przykrywamy pokrywką. Wlewamy oczywiście te 10% więcej wody. Przykrywamy pokrywką. Doprowadzamy do wrzenia. Zmniejszamy gaz do minimum, czy tam ogień do minimum, cokolwiek macie. I później przez kolejne 5 minut się ma gotować. Zobaczcie, teraz będę robił ocet do ryżu. Powracamy do ryżu. Ma się gotować 5 minut. Wyłączamy gaz i przez 10 minut jeszcze ma dochodzić. Cały czas przykrywka jest zamknięta. Nie otwieramy przykrywki, nie odchylamy z przykrywki. Cały czas ma być zamknięta. I teraz tak, do tych 500 gramów ryżu wlewam 75 gramów, mililitrów w zasadzie, 75 mililitrów oleju, octu ryżowego. To ma być taki ocet do sushi. Ten mój jest taki może, no jest po prostu ocet ryżowy. Można kupić specjalne octy do sushi. Ja kupiłem taką większą butelkę. Takie małe to strasznie drogo wychodzą, jak robimy w miarę często. I do tego dodajemy od 50 do 70 gramów cukru. To wszystko zależy, po pierwsze, jak lubimy, a po drugie, co będzie w tym sushi. No do kurczaka zbyt słodkie nie bardzo, więc dodajemy 50 gramów cukru i 18 gramów soli. Wszystko dokładnie mieszamy, tego nie trzeba podgrzewać w żadnym wypadku. Wszystko dokładnie mieszamy i mamy sos do ryżu, czy też ocet do ryżu. Można taki ocet do ryżu specjalny kupić, ale po co, skoro tak jest tańszy i możemy sobie zrobić smak dokładnie taki, jaki chcemy. Bo cukier to można w zależności właśnie od tego, jak lubimy i jaka potrawa będzie, jaka ryba będzie, czy to będzie ryba, czy to będą warzywa. Mieszamy tak długo, dopóki się nie rozpuści. Tak jak widzicie, ryż już jest gotowy i teraz przekładam go, powinno być, no oryginalnie powinno być taki pojemnik drewniany właśnie do ryżu z przykryciem drewnianym, no ale ja nie mam takiego. Więc daję normalnie do miski i będę mieszał go z tym octem, który jest przygotowany wcześniej. Jak widzicie, ryż się już będzie ładnie kleił. Ryż powinien być wystudzony całkowicie w temperaturze pokojowej. Jak nie chcecie czekać, można użyć na przykład suszarki do włosów na zimnym i wystudzić. No ja tak naprawdę nigdy nie doczekam, aż jest całkiem zimny. Taki delikatny, ciepły często robię. I też wychodzi dobre. Ryż ogólnie najlepszy jest używany od razu. Można włożyć do lodówki na drugi dzień, ale to już nie będzie to. Ten pierwszodniowy ryż jest najlepszy. Ogólnie kuchnia japońska, ja się ogólnie fascynuję wieloma kuchniami.
nie tylko polską przede wszystkim, no bo jemy w domu polskie potrawy, przede wszystkim polskie potrawy, ale wprowadzam przeróżne potrawy z innych krajów. Najwięcej jest włoskich, bo tak różne spaghetti robię, znaczy spaghetti, makarony, nie zawsze to jest spaghetti. Pizze przeróżne robimy, też jakieś włoskie chleby, ale też właśnie japońska kuchnia, meksykańska kuchnia. No i tak nigdy się nie mogę zdecydować, którą z tych kuchni wybrać poza polską kuchnię, żeby tak nauczyć się dobrze gotować. No bo to tak ciężko właśnie nauczyć się gotować w różnych kuchni. Bardzo lubię indyjską kuchnię. No uwielbiam indyjską kuchnię. Curry, nie tylko curry, różnego rodzaju potrawy, zupy. I teraz tak, zrobimy kurczaka. Kurczaka robi się bardzo prosto. No po prostu takie piersi. Ja mam takie piersi, właśnie te małe takie części piersi, które są w kurczaku. W piersi kurczaka. Można je tutaj kupić oddzielnie. I to kroję właśnie na takie paski, żeby takie nie za cienkie, ale też nie za grube. Obtaczam w mące. Powinienem najpierw posolić, zapomniałem. Posoliłem później, ale to należałoby przyprawić dobrze. Najlepsza byłaby tempura, ale tempury nie mam. Więc bułka tarta będzie też idealna. W jajku, w mące, w jajku, w bułce tartej i później smażymy, tak jak się smaży kotlety. Tylko tu już jest troszkę głębszy. No i tak właśnie powracając do tej kuchni, nie mogę wybrać, jak się pracowałem jako kucharz włoskiej kuchni. No ale szczerze, w kuchni, jak pracuje się jako kucharz, robi się ciągle to samo. Więc tak ciężko jest nauczyć się, pracując jako kucharz w jakiejś restauracji, a szczególnie jeżeli to nie jest jakaś super dobra restauracja. No, pracowałem we włoskiej restauracji, tam robiliśmy różne makarony i nie tylko, ale szczerze mówiąc niewiele się tam nauczyłem nowego. Więc włoska kuchnia, no ale to jak macie jakieś, jakie wy lubicie, napiszcie jakie kuchnie poza polską, napiszcie w opisie, jakie wy lubicie. Jestem właśnie ciekaw, jak Polacy, jakie kuchnie są najbardziej popularne. Także jeżeli macie chwilę czasu, to teraz właśnie możecie mi taką informację podać. No i tak, smażymy z obu stron, no tak jak kotlety. No ja sprawdzam termometrem w środku, czy już jest 74 stopnie, ale no w sumie nie jest to konieczne. Bardzo polecane. No ja termometr używam w kuchni bardzo często, no dla bezpieczeństwa. Nie chcę podawać surowych potraw, szczególnie kurczaków. Tak przy okazji, otwarłem 2 nowe kanały. Ja wiem, miałem komentarze, że za dużo mówię o tym, no ale muszę zareklamować. No skoro jak otwarłem nowe kanały i nie powiem o tym, no to byłoby bez sensu. 2 nowe kanały. Pierwszy jest o drinkach, tylko i wyłącznie jakieś koktajle, napoje alkoholowe, bezalkoholowe. Tam co tydzień wrzucam kilka. Polecam, no to jest świat właśnie takich koktajli, to jest coś, co odkrywamy teraz razem z żoną. Nie tylko muszą być alkoholowe, mogą być napoje z kawy. Teraz wrzuciłem akurat frappuccino, takie jak jest w Starbucku. Także polecam zasubskrybować, bo na pewno każdy ktoś coś sobie znajdzie. I jak lubicie zupy, to otwarłem nowy kanał tylko i wyłącznie o zupy. Tam będą zupy świata. Już jest kilka, głównie polskie, ale ja gotuję w domu nie tylko polskie zupy. Lubię odkrywać nowe smaki. Niektóre są przepyszne. Zazwyczaj lubię gotować jakieś proste dania, ale niektóre są troszkę bardziej skomplikowane, także to będzie świat zup. Jak ktoś lubi zupy, ten kanał też będzie dla niego, czy też dla niej i podam w opisie wszystko. Linki do tych kanałów. Powracając właśnie do tego sushi, mam taką matę z wodorostów, znaczy no to są wodorosty, które można kupić w hipermarkecie na pewno. Ja kupuję w hipermarkecie. Można kupić w jakichś japońskich sklepach. Tutaj w Szkocji ogólnie jest to dostępne, ale w hipermarkecie jest najtaniej, albo też na Amazonie, czy też na Allegro. To jest ogólnie dostępne.
I ten ryż właśnie tak rozprowadzamy. No ja nie jestem ekspertem przy tym, także to nie umiem to tak robić jak prawdziwy japoński kucharz, ale efekt jest podobny. Troszkę sałaty posiekanej i majonezu. Może to zdziwić, że majonez daję do sushi, ale kupiłem sobie kurs od japońskiego kucharza z gwiazdkami Michelina. I co robił? Robił tunę w puszkach w restauracji właśnie takiej. Tunę w puszkach, tuńczyka w puszkach właśnie z sałatą i z majonezem. No super była. Mam wideo chyba tutaj na tym kanale, a jak nie mam, to na pewno zrobię. Dodam. Przepyszna. I byłem w restauracji Yo Sushi chyba i tam właśnie podawali sushi, takie właśnie maki z kurczakiem. No też były przepyszne. Też właśnie majonez był w środku, to wyczułem to, co tam jest w środku. Znaczy nie trzeba wyczuć, to akurat jest proste, żeby odkryć, co w środku w takich makach dają. Trochę sałaty, no i przepyszne było. I teraz właśnie takie też zrobiłem. No mój syn to uwielbia. Córka też lubi, ale woli właśnie takie rybne sushi. Ja to lubię wszystko. Oczywiście jedno mi bardziej smakuje, drugie troszkę mniej, ale te mi wyjątkowo smakują, że polecam. I mam taką matę bambusową, też tam parę funtów to kosztowało, bardzo tanie było, a już używam ją długo i bardzo pomaga. Właśnie tak się zawija, trzeba tak mocno ścisnąć to i pokroić. No trzeba mieć do tego nóż ostry. Ja akurat mam japońskie noże, takie oryginalne japońskie noże. Kroimy właśnie na takie kawałki, no i gotowe do podania. Podajemy z wasabi, z tym chrzanem wasabi i z sosem sojowym. Można kupić taki specjalny sos sojowy do sushi, ale nie musi być. Jakikolwiek sos sojowy będzie dobry. Można też z imbirem takim marynowanym. No jak kto lubi. Ja akurat jem z sosem sojowym i z tym wasabi. Lubię jak jest takie ostre. Ja to do środka nie daję, dlatego że syn woli sobie sam dodać, tak jak on lubi, tą ostrość. Natomiast jak wymieszamy sos sojowy z wasabi, no to każdy może sobie zrobić tak jak chce. I jest to przepyszne. Przepyszne, zdrowe. I nie zajmuje za dużo czasu. No, jest dosyć łatwe do zrobienia. Coś innego, coś takiego mniej standardowego niż zazwyczaj się podaje. Także warto sobie, znaczy jak ktoś lubi, jak ktoś nie lubi, no to może tylko poglądać, ale ja to lubię eksperymentować. A szczególnie jak coś jest naprawdę pyszne, jak na przykład zjem w restauracji i później mogę sobie w domu coś takiego powtórzyć. O, zobaczcie. Bardzo polecam i przypominam, żeby mi powiedzieć, jaką kuchnię lubicie. Czas, żeby spróbować. Wyglądają bardzo ładnie. No i oczywiście, skoro to jest sushi, to potrzebne są pałeczki. Przepyszne. Ja jadłem takie sushi. Nie pamiętam jakie to było. To chyba było Yo Sushi. To nie jest może najlepsza restauracja z sushi, ale smakowało mi. Dlatego dzisiaj też zrobiłem i polecam, bo proste w zrobieniu i naprawdę smaczne. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.